Witajcie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę z innego cyklu, ponieważ w miarę się obrobiłam w ogrodzie z naciskiem na w miarę, ponieważ jeszcze jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, ale jak wiecie, praca w ogrodzie jest nieskończona i tutaj zawsze jest mnóstwo roboty. Dzisiaj postanowiłam wyciągnąć swoje donice oraz je pomalować. Początek maja, generalnie może też już być to koniec kwietnia, jest dobrym czasem, aby troszeczkę przyjrzeć się w swoim ogrodzie rzeczom, które wymagają odrestaurowania, odnowienia w celu poprawienia ich kondycji oraz wyglądu. Ja muszę pomalować dwie donice na pewno, to są te, które widzicie po tej lewej stronie. To są donice, które do tej pory były malowane na taki kolor bezbarwny, naturalny, to była chyba sosna. Natomiast widzę, że stają się one już czarne i nie wyglądają estetycznie. Akurat teraz na nagraniu jest to ładny kolor, ponieważ zostały one wyczyszczone specjalnym urządzeniem i przygotowane do malowania. Dwie donice po prawej stronie, te wyższe, są to nowe donice, które zakupiłam. Mam zamiar przesadzić do nie drzewka na pniu, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy w tym roku mi się to uda, ponieważ widzę, że drzewka już zaczęły puszczać. Troszeczkę boję się je przesadzać. Donice wyglądają, jakby były zaimpregnowane, niemniej jednak chcę je pomalować po to, aby poprawić ich strukturę oraz dopasować kolorystycznie do mojego ogrodu. Trzecia skrzynia, którą widzicie, stoi przy garażu. W ubiegłym roku nic w niej nie było posadzone. W tym roku mam zamiar wsadzić do niej maliny. Poza tymi trzema donicami, które są widoczne, będę również odnawiała koszyki wiklinowe. Mam dwa koszyki, które wiszą na ogrodzeniu. Doskonale widać, która część koszyków była pomalowana w ubiegłym roku, a która nie. Jest to związane z tym, że w momencie, gdy malowałam te koszyki, rosły w nich kwiaty, dlatego nie każdą część udało mi się pomalować. I proszę spójrzcie, od razu widać, część, która nie była pomalowana, jest po prostu zniszczona. Dlatego w tym roku wyciągnę doniczki, które są w środku oraz będę malowała. Przy okazji pomaluję również koszyk wiklinowy, tak aby dłużej zachował on swoją żywotność. Skrzynie, które widzicie z trawami, były malowane na świeżo w ubiegłym sezonie, nie wymagają w tym roku jeszcze malowania, dlatego nie będę ich malować. Czego użyję do malowania? Nie będę Wam polecała żadnych konkretnych firm, ponieważ aż tak bardzo się na tym nie znam. Dużo źródeł możecie znaleźć w internecie, jakie farby, o jakiej strukturze, jakich firm. Dużo też zależy od Waszych możliwości cenowych. Ja mam jedno doświadczenie, które wyciągnęłam z malowania rzeczy zarówno w tym swoim ogrodzie, jak i wcześniej na ogródku działkowym. Używam farb, które nie zawierają wosku. Jest to związane z tym, że farba, która zawiera wosk, zaczyna się kruszyć i niezbyt estetycznie wygląda. Chcąc pomalować taki produkt po jakimś czasie, wymaga on ścierania, co przysparza nam dodatkowej pracy. Ale to jest moje osobiste odczucie, możecie mieć zupełnie inne. Ja do malowania staram się używać impregnatów, czyli farb, które mają impregnat w sobie. Tak też zalecił producent zarówno tych donic, jak i domku, który widzicie z tyłu. Chodzi o to, że jak drzewo jest świeże, surowe, najpierw należy je zaimpregnować. I zalecenie było takie, że w pierwszej kolejności należy pomalować produkt impregnatem, za pół roku powtórzyć malowanie, następnie za rok powtórzyć trzeci raz malowanie. Za każdym razem malujemy do momentu, gdy widzimy, że farba nam wsiąka do danego produktu. I po tych trzech cyklach, które powtórzymy 2 razy w ciągu jednego sezonu i raz w następnym sezonie, już można pomalować produkt inną farbą, na przykład taką zawierającą wosk. Co ja osobiście nie stosuję, powiedziałam Wam wcześniej dlaczego. Tak jak wspomniałam wcześniej, donice z tyłu zostały już wyczyszczone, były one wyszlifowane specjalnym takim urządzeniem z papierem ściernym. Mogłam do tego użyć również szczotki drucianej, miałam urządzenie, dlatego je użyłam.
i dlatego nie będę ich czyścić. Te, które są w folii, są czyste, ponieważ są zawinięte. Przetrę je tylko ściereczką i rozpoczniemy malowanie. Skrzynia po lewej stronie też nie ma żadnych oznak takich, żeby się farba łuszczyła, dlatego ograniczę się również do przetarcia jej ściereczką, a następnie będziemy malować. Jeżeli dzisiaj zdążę, to również będę chciała pomalować krzesła, które widzicie. Jest to bardzo stary komplet, który gdzieś tam dostałam od kogoś już, myślę, że będzie tak z 6 lat temu. Stół został pomalowany w ubiegłym sezonie na kolor antracytowy. Nie mieliśmy już czasu ani siły na pomalowanie krzeseł. Dostałam fioletową farbę, więc pomyślałam sobie, że byłoby miło wprowadzić kolorowy akcent na mój taras, dlatego krzesła zostaną pomalowane na kolor fioletowy. Mam nadzieję, że będzie to ładnie kryło i się mój pomysł uda. W pierwszej kolejności okleję brzegi taśmą papierową po to, aby nie ubrudzić tutaj tych części, więc zakleję taśmę, a następnie będę malowała pędzelkiem albo wałkiem. Zobaczę, czym będzie lepiej kryło krzesła. Na pewno Wam na końcu pokażę efekt. Pamiętajcie, aby odpowiednio przygotować się do malowania, zabezpieczyć powierzchnię, która będzie malowana tak, żeby sobie nie ubrudzić trawy, tarasu, desek, w zależności od tego, na czym malujecie, przygotować odpowiednie urządzenia oraz założyć ubranie, które w razie ubrudzenia będzie można przeznaczyć na ubranie robocze lub po prostu wyrzucić. Teraz biorę się do pracy. Jak skończę, to na pewno zaprezentuję Wam efekt. Moi drodzy, skończyłam. Oto efekty mojej pracy. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolona z koloru, który wprowadziłam na mój taras. Zobaczcie, fioletowy moim zdaniem pasuje tutaj idealnie. Dodatkowo, jak pewnie zauważyliście, pomalowałam glinianą donicę, która nie wyglądała zbyt efektywnie, również na kolor fioletowy. Dodało to efektywności mojemu tarasowi. Na razie Wam nie będę mówiła, co planuję zrobić w tych 2 donicach, które widać po prawej stronie. Na to zostawię kolejne swoje odcinki. Zobaczcie, wystarczyło odświeżyć niewielkim kosztem donicę oraz krzesła, a taras wygląda zupełnie inaczej. Napiszcie w komentarzach, jak podoba Wam się kolor fioletowy w moim ogrodzie. Zapraszam Was na kolejne swoje odcinki. Do zobaczenia. Pa!